Witam serdecznie w kolejnym filmie. W tym filmie zajmiemy się podświetleniem tego sufitu. Zamiast wykonywać rampę czy też zabudowę z płyt i konstrukcji GK, postanowiliśmy wykorzystać tutaj gotowe listwy z możliwością wklejenia taśmy LED. Wydaje mi się, że to będzie dużo prostsza, dużo szybsza i dużo tańsza metoda. Do tego wykorzystamy listwy firmy NMC. Są to listwy, w zasadzie jedną listwę wykorzystamy, natomiast drugą listwę przygotowałem, drugi model listwy przygotowałem do tego, żeby pokazać Państwu o wiele więcej możliwości z wykorzystaniem tych listew. My wykorzystamy model IL10, drugi model to jest IL11. Jako tako te listwy nie mają jakiegoś konkretnego przeznaczenia. Możemy je wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Zależy to od naszego pomysłu, kreatywności. My wykorzystamy listwę, tak jak już mówiłem, IL10 z górnym podświetleniem. Będzie ona szła na ścianę i podświetlała tutaj tak jakby róg sufitu i pewnie też lekka poświata będzie na suficie. Druga listwa, którą może kiedyś uda się wykorzystać, jest to listwa, która ma podświetlenie tak jakby od czoła. Może to być listwa przypodłogowa, wtedy będzie fajnie nam tutaj przy posadzce podświetlała. Mogą to być ramy obrazów, ramy luster. No, możliwości jest naprawdę wiele. Link do tych listew, jak i do wszystkich akcesorii, czy też narzędzi, oczywiście standardowo będzie pod moim filmem. Co musimy przygotować przed klejeniem listew? Oczywiście instalacja elektryczna do zasilenia taśm LED. Ja tutaj mam już tak jakby przygotowane przewody, ponieważ przewody będę prowadził za listwą. Obeszło się dzięki temu bez kłucia, bez gipsowania, wklejania tych przewodów. Ta listwa ma z tyłu miejsce na to, aby można było tutaj schować naprawdę dosyć gruby przewodzik. Ja tu będę wykorzystywał przewód 2 razy 1,5. To wystarczy do tego, aby zasilić zasilacz, który będzie schowany tutaj za zabudową, która ma zasłonić karnisz. Wcześniej oczywiście zabudowa została wykonana. W niej już schowałem jeden z przewodów, który będzie doprowadzony do końca taśm, ponieważ taśmy będą zasilane na początku i na końcu. Przy takiej długości taśm oczywiście jest to jak najbardziej zalecane. Wtedy taśma będzie nam równomiernie świeciła. Podstawową rzeczą jest zasilanie. Tutaj już w projekcie zasilanie było wyprowadzone na potrzeb tego przyszłego projektu z podświetlenia sufitu. Tu wymyśliliśmy właśnie tą listwę. Ten otwór będzie się chował za listwą. Tam później połączę przewody, tak aby nie było ich widać. Kolejną rzeczą jest ustalenie wysokości od sufitu. Wiadomo, im niżej, tym lepiej, dlatego że będzie najłatwiej się dostać od góry, aby wkleić taśmę. Tutaj jest no, dosyć wysoko, ale też nie ma tego robić co za nisko, żeby to ładnie wyglądało. Oczywiście taśmy możemy sobie i montować po środku ściany, jeżeli taki mamy na to pomysł. W pierwszej kolejności wykonaliśmy zabudowę i ta zabudowa wyznacza nam dół listwy. Następnie oznaczyliśmy sobie dookoła pomieszczenia kreskę, która będzie wyznaczała dół listwy i tutaj, jeżeli nie mamy pewności, że sufity mamy proste, czy też w idealnym poziomie, najlepiej jest to zrobić wyznaczając dolną kreskę co 2 metry. Tyle, co ma listwa. W tym przypadku także, nie wiem, czy tu będzie widać, już mi się tu minęło, bo zacząłem po prostu oznaczać na początku, na środku i na końcu tą samą odległość, jednak jest tutaj garb i w ten sposób zacząłem oznaczać na każdym końcu 2-metrowej listwy, czyli co 2 metry. Wymiar tutaj mam 15,7,
co 2 metry 15,7, następne 2 metry 15,7, kawałek do rogu już samoczynnie wyjdzie i tak dookoła. Wcześniej oczywiście jeszcze przedtem już wiedziałem, jaka będzie odległość, przygotowałem ten otwór tak, żeby już później nic mi nie przestawało, nie trzeba byłoby gipsować i tak lecimy dookoła. Wcześniej też, jak widać, przemalowany jest sufit, zjechane jest do dołu wałeczkiem do spodu, mniej więcej oczywiście do spodu listwy, tak aby już tam później od góry nie machać pędzelkiem, nie malować, nie brudzić tego klosza, bo jak wcześniej nie wspomniałem, ale jak widać, listwy posiadają klosz. Zapobiega on oczywiście dostawaniu się kurzu do środka i ułatwia czyszczenie oraz zmiękcza, rozprasza światło. W tym przypadku zabudowa nie dość, że będzie osłaniała karnisz, pełni jeszcze jedną funkcję. Będziemy mogli za nią gdzieś tam w kącie schować zasilacz do taśmy LED. Jeżeli nie mamy takiego wyjścia, będziemy musieli jeszcze wcześniej na etapie rozprowadzania instalacji pomyśleć sobie, gdzie będzie chował się zasilacz. Za ścianą w jakiejś szafie, czy gdzieś będziemy musieli zjechać przewodem, schować go w jakiejś szafce, półce. No tutaj niestety to już trzeba podejść do tego indywidualnie. Tu fajnie wyszło. Schowamy zasilacz za zabudową. Będziemy mieli do niego stały dostęp w razie jakby coś się działo. Co będzie nam jeszcze do tego potrzebne? No, jak widać, ja posiadam ukośnicę na takim stoliku cateringowym. Bardzo fajna rzecz i przydatna. Składany w walizkę. Można go fajnie transportować. U mnie też służy jako podstawa do ukośnicy. Bardzo fajnie się spisuje. Jeżeli nie mamy ukośnicy, wtedy musimy się posiłkować skrzynką uciosową i jakąś piłką do drewna czy do metalu, ciąć sobie te listwy. Będzie troszeczkę wolniej, może mniej dokładniej, ale też jesteśmy to w stanie na spokojnie wykonać. Do listew będziemy potrzebowali oczywiście dedykowanego kleju firmy NMC, to jest Adefix, ale możemy to tak naprawdę przykleić każdym innym klejem montażowym. Ważne by był na bazie wody po to, żeby w razie wycieku poza listwę gdzieś wyciśnięcia nam się go bardzo fajnie, niełatwo czyściło. Mam jeszcze tutaj sobie szlifiereczkę kątową, bo prawdopodobnie będę musiał tutaj na początku, jak i na końcu, czyli w tamtym rogu, podrzeźbić z tyłu listwę, tak aby wychodziły mi przewody na wierzch, ponieważ dopiero po montażu, po pomalowaniu tego pomieszczenia będę lutował przewody razem z taśmą. Przewody mamy rozprowadzone, tymczasowo złapane są taśmą. Warto użyć takiej mocniejszej taśmy, żeby one nam się na ten czas, kiedy będziemy kleić listwę, nie odkleiły i nie spadły. Trzeba zwrócić uwagę na to, aby przewód znajdował się w tej przestrzeni, żeby nam tutaj nie kolidował z tym rantem i z tym rantem, na którym będziemy nanosili klej. Jeszcze raz może na temat tej całej instalacji i taśm. Z budynku mamy wyprowadzony przewód zasilający. Kolejno daliśmy tutaj przewód, który będzie lutowany z tym przewodem głównym i to jest zasilenie naszego zasilacza. Wychodzi nam tutaj poza obudowę, tam gdzie będzie znajdował się zasilacz. Następnie od zasilacza musimy wyprowadzić kawałek przewodu, którym będziemy zasilali początki taśm. Dlaczego mówię początki taśm? Dlatego, że taśmę trzeba sobie podzielić na pół, żeby była, tak jak już wcześniej mówiłem, zasilana na początku i na samym końcu, żeby nam równomiernie świeciła. U mnie to akurat tutaj prosta zasada. Ta ściana i ta ściana to będzie jeden kawałek taśmy i ta ściana i ta ściana to będzie drugi kawałek taśmy, czyli dwie te same równiutkie odległości, zaczynające się w tamtym rogu, kończące w tym rogu i tu wychodzi kolejny przewód, który będzie nam końce taśm zasilał
idzie po tej ścianie, no i tutaj jest schowany w obudowę, dlatego też już mogłem sobie wcześniej przykleić 2 kawałki listwy. Tymczasowo je złapałem sobie po środku plastrem, ponieważ tutaj mają troszeczkę mniej miejsca styku i mi lekko obwisają. Są one takie, można powiedzieć, dosyć ciężkawe. Warto sobie po przyklejeniu, zaraz po etapie przyklejenia sprawdzić sobie łatą 2-metrową, czy nie nam środek nie obwisa. Te 2 listwy już są gotowe, przyklejone. Oczywiście w pierwszej tutaj listwie w tym rogu wyżłobiłem sobie, nie wiem czy tu będzie widać, zaraz pokażę na kawałku, wyżłobiłem sobie tutaj tą podstawę, do której będzie przyklejana taśma, po to, żeby ten przewód właśnie wyszedł mi do góry i po zlutowaniu tutaj z początkiem taśm po prostu pociągnąć z tyłu i go schować tutaj za listwą. Taki jest przynajmniej plan, jak to mi pójdzie. Także zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No i ciekawy mnie strasznie efekt finalny, jak to będzie podświetlało sufit. Co do klejenia, powiem taką przydatną rzecz. O dolny rant nie musimy się martwić, jeżeli chodzi o nanoszenie kleju, natomiast na górnym rancie polecam jak najniżej ten klej nanieść, po to, żeby po dociśnięciu nie wychodził nam tutaj na górę, żebyśmy nie musieli tutaj tego czyścić, bo jak widać miejsca jest tutaj mało. W zasadzie można dojść, ale w momencie czyszczenia też nadmiaru kleju mógłby on nam tutaj wychodzić na tak jakby zatrzask tej zaślepki, więc warto sobie tam niżej tego kleju dać, żeby on tutaj nam jednak nie wychodził. No i jak widać, przyklejenie taśmy tutaj będzie mało widoczne, trzeba to będzie bardziej tak po prostu wklejać na czuja, a być może jakieś sobie lustereczko dostawię po to, aby równiuteńko szło tutaj w tej rynience. Można kleić dalej. Zaraz tutaj podojeżdżam z tymi kawałkami. Tutaj będę musiał ten zasilenie główne z budynku i zasilenie i przewód zasilający zasilacz ze sobą zlutować, ponieważ cienki, który użyłem, to jest linka 2x1,5, natomiast zasilenie z budynku to jest drut chyba 2x2,5, coś takiego, 3x2,5, no ale to trzeba zlutować, to skręcenie ani jakieś tam w kostkę czy też w wago raczej tutaj nie daje mi zbytnio pewności. Ja wolę to zlutować, żeby to już tam na wieki było. Tak to w tej chwili wygląda. Mogę kleić kolejne listwy. Tu jeszcze na początku robienia tej zabudowy, tej osłony pod karnisz oczywiście przewidziałem, aby listwa, którą przykleimy, ta listwa oświetleniowa, była troszeczkę niżej, bo spód będziemy wypełniać tutaj masą szpachlową po to, aby ten cały spód finalnie był jednolity, równiuteńki, żeby nie było widać, że to jest listwa, to jest karnisz, tylko płaściutka powierzchnia, więc w pierwszej kolejności przyklejam tą listwę, żeby ona mi wyschła i dzisiaj będę jeszcze chciał tutaj nanieść masę, no bo troszeczkę ze 3 mm trzeba będzie to podrównać. Listwy oczywiście w kątach cięte pod kątem 45 stopni i to można, jak będzie widać, zauważyć, że wyciąłem tutaj właśnie w tym momencie styku tych 2 listw, gdzie będą nam przychodziły przewody. Wyciąłem tutaj tą spodnią część listwy, do której będzie klejona taśma, po to, aby przeszedł tutaj sobie przewód, czy też go później wcisnąć i schować, tak aby się schował tutaj w tym miejscu na przewody. No i listwa prawie skończona. Dlaczego mówię prawie? Został mi jeszcze, a w zasadzie zostawiłem sobie tutaj krótki kawałek, dlatego że zorientowałem się, że nie mam lutownicy, aby zlutować te przewody, ale już mam listwę dociętą. Przyklejenie to jest tylko chwilka. Większość jest już zamontowana. Jak widać, myślę, że będzie cośkolwiek widać, ponieważ zrobiło się trochę ciemno. Łatwo, szybko, czysto, naprawdę przyjemnie. W zasadzie zaraz po przyklejeniu mamy tak jakby finał. Możemy malować. Oczywiście jeszcze przed tym ja
Wypełniam sobie tutaj klejem połączenie między listwą a ścianą, bo są jeszcze ubytki, ale to jak mi listeweczka lekko przyschnie. No i zostało mi tutaj jeszcze zlicować masą szpachlową listwę razem z tą zabudową, po to, aby listwa się nie oznaczała, żeby to była jednolita płaszczyzna. Wygląda to jak taka mała zabudowa. Jak widać, jest to minimalistyczne. Już nie mogę się doczekać efektu finalnego. Jestem ciekaw, jak to będzie świeciło, jak to będzie wyglądało. Ale to dopiero po tym, jak pomaluję całe pomieszczenie i wtedy nagram już filmik, jak to wszystko wygląda i jak się świeci. Montaż taśm LED mamy zakończony. Nie nagrywałem tego etapu, a to z tego powodu, że no do tego najlepiej mieć trochę doświadczenia, czy też wynająć jakiegoś elektryka. No jest troszeczkę z tym zabawy, lutowanie, podłączanie, wklejanie. Od góry od sufitu do góry listwy no jest troszeczkę mało miejsca, ale nie było problemu z klejeniem tutaj taśmy, gorzej z lutowaniem końcówek tych taśm. Wszystko fajnie przebiegło. Co do wklejenia taśmy od góry w listwę, nie trzeba się tak bardzo martwić, że tam w korytku ona może być krzywo. Bez klosza wygląda to kiepsko, natomiast jak klosz przychodzi, co za chwilę zaprezentuję, bardzo to fajnie rozbija, zmiękcza te światła. Jak widać, pokoik już jest nieco tutaj umeblowany. Mamy tutaj zasłonkę. Za zasłonką jest zamontowany w rogu zasilacz. Takie akurat tylko było dostępne miejsce. Nawet to i dobrze, że nie będzie gdzieś w zabudowie. Tam będzie miał fajne takie chłodzenie. Nie będzie za bardzo się nagrzewał. No jest dzień. Akurat mam tylko taki moment do nagrania tego filmiku. Jest dzień. No w dzień tak pięknie może to się nie prezentuje. Zapalmy. Tak to wygląda. Wiadomo, na żywo będzie to inaczej. Na kamerce wygląda to inaczej. No i wieczorem też będzie inaczej. Wieczorem to będzie naprawdę super efekt. Pomieszczenie się rozjaśnia. Takie fajne, dekoracyjne światło. Na pewno można przy nim sobie spokojnie tutaj bytować. Nic więcej nie trzeba. Oczu nie męczy. A wszystko jest widoczne. Naprawdę super efekt. Troszeczkę roboty, no najgorzej mówię, te lutowanie tych przewodów na rogach, bo jest tam mały dostęp. Można sobie te listwy oczywiście też obniżyć, nie musi być tak wysoko. No tutaj tak żeśmy to wymyślili. Niżej nie mogliśmy wziąć, ponieważ też tutaj mamy tą klimatyzację, więc taki zakres wysokości nam pasował. No naprawdę efekt super. Jak widać, zamiast rampy, tak jak mówiłem, bardzo szybko można to zamontować w zasadzie jednego dnia i mamy super efekt. Postaram się nagrać z innej kamery troszeczkę lepszych, bliższych ujęć. Piękna sprawa. Karnisze mamy zamontowane, schowane. Fajnie się po tym przemieszcza. O, można by było co nieco przysłonić. Suficik oczywiście trzeba już przygotować pod to idealnie, żeby nic nie było widać, żadnych krzywości. Malowany farbą antyrefleksyjną Grainplast. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli filmik się podobał, poproszę tego kciuka w górę. To powiększy mi zasięgi. Zapraszam oczywiście też do subskrypcji, bo będzie więcej takich ciekawych, fajnych rozwiązań. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.